Dzień dobry. Dzisiaj odcinek z bagażnika, taki podsumowujący trochę serię, która gdzieś tam jakoś tak naturalnie wyszła. Serię polskich samolotów, modeli polskich samolotów zdalnie sterowanych, drukowanych, które już widzieliście na tym kanale. Ich pierwsze loty i czasami problemy związane z tymi lotami, i jako że to na tą chwilę to będą wszystkie polskie samoloty, które zamierzałem drukować. Być może jeszcze dołączą za jakiś czas inne, ale to jakby tutaj będą następne wtedy podsumowania, będziemy to porównywać. No i tak, słuchajcie, gdyby ktoś zastanawiał się, jaki samolot wydrukować, jaki nabyć i wydrukować, to myślę, że ten odcinek powinien pomóc. Bardzo często tutaj gdzieś przewijają się w różnych materiałach właściwie samoloty 3D Lab Print, które są całkiem niezłe, i Eclipson, zdaje się, tak jak dobrze pamiętam, firma. To takie dwie najczęściej. Te tutaj kolegi Przemka modele, powiem tak, no nie wiem, może trzeba mocniej zareklamować, może coś innego to jest powodem, ale niezbyt często są widziane na filmach na YouTubie, a szkoda, bo powiem tak, o ile jeszcze jakiś czas temu, jakby ktoś zadał mi pytanie, jaki najlepszy był Twój model drukowany, którym Ci się najlepiej latało, to bym powiedział, że 03D Lab Print, a teraz już nie. I powiem dlaczego, powiem który, czyli tak, PZL 50 Jastrząb. Kurczę, no mówię, że nie lubię szybko latających samolotów, a Jastrząb należy do takich, bym powiedział, i wolno, i szybko. Jak zresztą się okazuje, jest niewiele szybszy przy maksymalnej prędkości niż Zero. Także nie jest taki szybki, to tylko tak się wydaje. Natomiast jest mniejszych, no tam chyba tam 8 czy coś koło tego centymetrów, i może dlatego tak się wydaje. I tutaj też informacje przekażę do kolegi Przemka, z Wami się tutaj podzielę swoimi spostrzeżeniami. To tak, pierwsza rzecz, jeżeli ktoś tam się zastanawiał nad tymi dwuciągłowym sterowaniem, sterem wysokości, miałem obawy i powiem tak, zupełnie nieuzasadnione, a na dodatek jeszcze można troszeczkę, jeżeli wiem, że coś tam mi nie poszło z geometrią, to można to jeszcze nawet tym sterem podwójnym to skorygować. Nie przyznam się, ale tak gdzieś tam w jednym z modeli to tak mi się przytrafiło, choć to nie była jakaś wielka różnica. Jedno, co bym tutaj prosił, Przemek, jakby można było uwzględnić, zresztą już jak ten film będzie, to zdaje się, że już Przemek będzie wiedział o tym, żeby takie wzmocnienia robić na wręgach. To bardzo usztywnia, mocno usztywnia konstrukcję. To jest zresztą element kolejnego samolotu, który drukuje się. Bardzo usztywnia i to pomaga, ponieważ jeżeli ktoś ma pomocnika i do wyrzutu samolotu ktoś pomaga, to zazwyczaj robi to dwuręcznie, natomiast jedną ręką trzymając w tym miejscu, to proszę zobaczyć, tak, to tutaj tak się to ugina. Ja powzmacniałem te samoloty we własnym zakresie, zrobiłem takie projekty, które tam właśnie wklejałem do środka i wzmacniałem w tych miejscach, w których właśnie bym tutaj mógł ścisnąć zupełnie niepotrzebnie, by tutaj dochodziło do ewentualnie nawet być może uszkodzeń. Drugim bardzo fajnym samolotem, bo takie troszeczkę uporządkuje, to był tutaj PZL 55. Właściwie nie wiem, chyba tylko dlatego, że Jastrząb był dla mnie bardziej jednoręczny, bardziej poręczny, to go dałbym na pierwsze miejsce. Natomiast to, co tutaj właściwie nie ma żadnych uwag, tak? No, i chyba trochę szybciej latał. Nie zdążyłem zrobić jeszcze odcinka z GPS-em, natomiast tutaj też dla kolegi Przemka informacja poszła tutaj, żeby mocowanie tego skrzydła zrobić nie na jedną śrubkę, a na dwie. Mam nadzieję, że jak Wy będziecie już drukować swoje egzemplarze, to będą tam dwie śrubki. To dość mocno usztywnia tutaj to mocowanie. Zobaczcie, tutaj tak, no tu co prawda są jeszcze te takie kaptury, to też jest nie bez znaczenia, ale ten
Kadłub bardzo sztywno jest osadzony, bo on ma, uwaga, odwracamy dwie śrubeczki. Natomiast tutaj w PZL 55 mamy jedną śrubeczkę i tutaj to mocowanie no nie jest takie jakby się chciało. No jest trochę takie elastyczne. No i powiem teraz, posłuchajcie, trzecie miejsce, kurczę, z tych oczywiście mówimy o tych, które tutaj ja mam, wydrukowałem i to prawdopodobnie jeszcze nie koniec. Wiecie co, chyba bym na trzecie miejsce to bym dałbym karasia. Dałbym karasia. Tutaj już go widzicie w malowaniu. No słuchajcie, odcienie, proszę tutaj tak wstrzymać się, jeżeli chodzi o komentarze tutaj kolegów od modeli redukcyjnych, jak któryś obejrzy. No bo problem jest z tymi farbami, a tutaj używam sprayu akrylowych, nie ma zbyt dużego wyboru. Nie wiem, jeszcze pomyślę jak to rozwiązać, może gdzieś poszukam jakiegoś materiału LWPLA, który będzie w jakimś takim kolorze, którego nie trzeba będzie malować, lub na szaro, bo z tym jest mniejszy problem, żeby spód pomalować na szaro. I karaś. Jeżeli chodzi o karasia, to powiem tak. To co w karasiu i zresztą w wilku mnie nie przekonuje, tutaj te mocowanie tutaj skrzydeł jest troszeczkę inne, bo na dwie śrubki od spodu, aczkolwiek słuchajcie, no trzyma się nieźle, ale jakoś tak to do mnie nie przemawia. Natomiast karaś ma podwozie. Na filmie tam zobaczycie, że tam gdzieś tam pękło. Ok, już rozmawiałem tutaj z kolegą Przemkiem i myślę, że jak wy będziecie drukować swoje egzemplarze, to już to wzmocnienie pojawi się, które rozwiązuje problem jakby tutaj przynajmniej w części w skrzydle. Natomiast też przy pierwszym starcie straciłem jedno z kół, po prostu wyrwało się. O kwestiach tutaj związanych z jakby ustawieniami plików do druku, jak to wzmocnić, to jeszcze powiem później. No i wilk. Powiem tak, z wilkiem było przygód kilka, także też to można zobaczyć na filmie, a w ogóle to linki do wszystkich filmów z tymi samolotami to dam w opisie tego filmu. Także wilk, słuchajcie, no, co do wilka to jest jedna uwaga. To co ten drukowany samolot przeszedł, wilk jako drukowany samolot przeszedł, to przechodzi ludzkie pojęcie. On tam 3 razy koziołkował, przez skrzydło i w zasadzie gdzieś tam przy tym ostatnim lądowaniu niefartownym to uległ uszkodzeniu gdzieś tam kadłub w tylnej części. Jedna rzecz uległa uszkodzeniu, a tego nawet nie widać. I nie jestem nawet w stanie tego pokazać, bo tam kamery do środka nie włożę. To tutaj w przedniej części bateria, przemieszczając się, wybiła otwór w elemencie tam wewnętrznym kadłuba. Można to rozwiązać na 2 sposoby. Może to Przemek, jak obejrzy ten film, to może tam jakieś wzmocnienie da od przodu. Zresztą on dość mocno potrzebuje, przynajmniej w wypadku wydruków LWPLA, potrzebuje mocnego obciążenia do przodu, więc to nie będzie stanowiło jakiegoś chyba większego problemu. Jest jeszcze druga opcja, czyli na etapie przygotowywania pliku po prostu przewidzieć, żeby tam zrobić troszeczkę to mocniejsze. 2 ścianki, jak ewentualnie jakąś podpóreczkę. No ale do tego zaraz też tam się ustosunkuję. Także tak ja to widzę. I teraz słuchajcie, to jest moja opinia, moje zdanie, moje odczucie. Nie musi się ze mną zgadzać posiadacz tych 4 samolotów, może mieć zupełnie odmienną, bo każdy ma prawo do swojego zdania. I w moich tutaj warunkach, gdzie ja zawsze byłem przyzwyczajony do samolotów z podwoziem, raczej stałych, gdzie dużo latałem górnopłatami i nagle przesiadam się na dolnopłaty, choć nie tak nagle, bo to tym zero latałem, zresztą tam też była przygoda i Hurricane'em i z Mustangiem, które moim zdaniem te samoloty biją czy na głowę, czy nie na głowę. Tam co prawda w Hurricane'ie i w Mustangu są podwozia, natomiast w większości wypadków i tak
znaczy życzę, żebyśmy wszyscy mieli takie lotniska, na których moglibyśmy startować, lądować bez problemu tymi samolotami, ale i tak tego nie wykorzystujemy, bo latamy na takich lotniskach jak ja tutaj mam, czyli jakaś mniej lub bardziej skoszona łąka, która, powiedzmy, ktoś się tak zajmuje tak czy inaczej, czy droga polna, która skądinąd, jak się okazuje, też nadaje się do tego, żeby robiła nam zapas startowy. Co prawda trzeba uważać, żeby nie wylądować sobie w bagażniku, to już wiecie też, jak ktoś ogląda filmy, to o którym filmie mówię. No i teraz kilka słów jeszcze o czym? O wytrzymałości tego LWPL-a, tego materiału, o drukowaniu. To tak, zacznę od tego, że nie wszystkie elementy tych samolotów drukuję z LWPL-a. Nie wszystkie, no niektórych po prostu się nie da, ale jest dość sporo tutaj elementów. Osłony serw drukowane są z LWPL-a. To, co nie jest drukowane z LWPL-a, to zazwyczaj jakieś zamknięcia, zatrzaski, mocowania skrzydeł. Tu na przykład tego za bardzo nie widać, ale w Karasiu ta część jest wydrukowana z normalnego PL-a, tylko że w kolorze brązowym, dlatego to bardzo fajnie wszystko się zgrało. Nawet powiem, że ten brąz, którego wydrukowany był ten element, to jest prawie że identyczny jak kolor farby. Niektóre części z LWPL-a, jak już wiem, jak już mam pewne doświadczenia z danym samolotem czy z podobnymi samolotami, to drukuję grubsze, nie z pojedynczego. I tak na przykład tu w Jastrzębiu ta osłona silnika jest wydrukowana, nie pamiętam, czy nawet nie z 3 warstw, na pewno minimum 2, przez co jest bardzo sztywna. I też pod jednym z filmów był komentarz kolegi, który mówi, że boi się tego wydruku z LWPL-a, że tam cena jest wyższa. Ok, jest ta cena tego LWPL-a jest wyższa, natomiast ten materiał bardzo dobrze nadaje się do druku samolotów i wydaje mi się, że dużo lepiej się sprawdza niż materiały te klasyczne. Także spróbujcie, zaryzykujcie, niezależnie jaki filmu tutaj nie będę wskazywał, nie to jest celem tego filmu. Natomiast gdzieś tam przy 3., 4., 5. samolocie to już wiem, że aha, dobra, tu trzeba, w tym miejscu trzeba zrobić podwójnie, w tym miejscu można zrobić pojedynczo, tu ten element w trybie wazy, a ten to trzeba to w ogóle coś wyciąć albo dostawić wzmocnienie, żeby to się wszystko lepiej trzymało, lepiej, żeby ta konstrukcja była sztywna. Samoloty te podlegają przeciążeniu, to już wiecie, nie muszę o tym mówić i no niektóre elementy muszą mieć zachowaną wysoką sztywność. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Tak, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, i też jeżeli ktoś drukuje dla Was, drukuje na zamówienie, nie wiem, przez internet, ja na przykład, żeby ustrzec się przed sytuacjami, że ktoś gdzieś tam przy jakimś niefortunnym lądowaniu uszkodzi poszycie i no nie ma co zrobić, tak, kawałek gdzieś tam poleciał, to słuchajcie, bardzo pomagają, ja to nazywam u siebie zestawem naprawczym, taki mały projekcik zrobiłem, drukuję, jeżeli coś się dzieje, wycinam nożyczkami, bo to jest z grubości, to jest akurat 0,3 mm, czasami cieńsze robię, czasami robię troszeczkę grubsze, w zależności jaka jest sytuacja, i naklejam. I naprawa wtedy jest bardzo estetyczna i nie ma problemu. No, żeby tutaj pokazać, chyba tutaj na tych to samolotach, to tylko tutaj na Wilku w celu wzmocnienia, tutaj było pęknięcie, to w celu wzmocnienia tutaj nakleiłem właśnie taki mały romboidalny kawałeczek, żeby to wzmocnić. Tutaj to wszystko tak mięciutko, no i żeby nie było tutaj problemu. Także dużo rzeczy daje się rozwiązać, jak będziemy przewidywać jakieś problemy lub no po prostu wiedząc, że coś może się wydarzyć, to na przykład taka naprawka, taki zestaw naprawczy jest świetną sprawą. Kleje. Też pada pytanie, a czym sklejam te samoloty? I powiem, że większość instrukcji podaje, żeby sklejać przy użyciu CA. Nie kleję CA. To znaczy niektóre elementy kleję CA, ale większość elementów nie kleję klejem CA. Też, żeby to nie wskazywać, też poeksperymentujcie. Natomiast ja znalazłem takie chińskie kleje.
chociaż w Polsce na Allegro też je widziałem. Nie pamiętam nawet firmy, kurczę. Oznaczenia one mają T8000, E8000. One są, uwaga, w wersji przezroczystej i czarnej. Ja używam przezroczystych. I one nie są takie natychmiastowe. To bardziej tak skleja jak, nie wiem, butapren kiedyś, nie wiem, kurczę, polimerowy klej. O, polimerowy klej. Natomiast plus użycia tego typu kleju jest taki, że on właściwie, powiem tak, że daje się usunąć, więc gdyby dochodziło do konieczności naprawy, to jest to znacznie łatwiejsze niż przy CA. I jeszcze jedna ważna rzecz, też moje spostrzeżenie, nie wiem czy wy też macie takie, ale jeżeli się używa CA, to te łączenia, te miejsca czasami stają się kruche, co jest dość niebezpieczne i wolę trochę dłużej poczekać, jak ten klej wysycha, i mieć elastyczną spoinę, która pracuje razem z LWPLA, bo słuchajcie, tak naprawdę jak ktoś z Was już drukował, coś próbował drukować samolot, to wie, że zwykłe PLA no niestety, ale dość łatwo się, jakby to powiedzieć, rozpruwa, tak? Tak byśmy to powiedzieli. No w każdym razie na tych łączeniach kolejnych warstw to łatwo pęka. Natomiast przy LWPLA, przez to, że to jest materiał spieniający się, to te połączenia są mocniejsze i dlatego LWPLA lepiej się nadaje do druku modeli latających. I to ważne, tak, ja wiem, zaraz ktoś to też zauważy, jest lżejszy, ale też nie zawsze, bo z kolei jeżeli drukuję część przy zastosowaniu parametrów zalecanych i wykonam na pojedynczą warstwę, to porównując z takim samym elementem wydrukowanym z zwykłego PLA, to tak nawet do połowy lżejszy może być. Gdzieś tam zazwyczaj około 40% jest lżejszy, ale jak zrobię podwójnie, to mam tą samą wagę. Więc to jakby też nie jest tak, że z LWPLA będzie lżej. No będzie lżej, ale jeżeli zachowamy te same parametry, jeżeli chodzi o ilość ścianek, co w zwykłym PLA. Dobrze, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, postaram się na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że też ten film pomoże Wam wybrać swój model latający. Tutaj no jest jakby rozpiętość, tak? To tutaj tak jak na krótko jeszcze Jastrząb, wolny i bym powiedział do szybkiego lotu. Natomiast tutaj PZL 55 tak samo, wolny do szybkiego, nieco większy. Natomiast no tutaj już trochę jak u mnie przestaje być, znaczy no jest jednoręczny, może być jednoręczny. Wilk, szybki, tu obejrzyjcie sobie film, polecam. Karaś, tu jeszcze nie mam tak do końca wyrobionej opinii, bo tylko kilka razy nim leciałem. No dzisiaj ta pogoda tak nie zachęca, niski pułap chmur, tak w ogóle to przed chwilą kropiło, ale myślę, że jakiś krótki lot jeszcze Jastrzębiem wykonam, taki przynajmniej jest plan. Także Karaś jeszcze będzie testowany, jeszcze będzie latał i no cóż, miłej zabawy, miłych lotów i przede wszystkim tyle samo lądowań co startów, żeby te samoloty nam się nie rozbijały. Tego Wam i sobie życzę. Cześć! Miał być start, będzie start. I jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, o którą bardzo mocno proszę Przemka, to żeby był widok rozstrzelony. Że ja już kilka modeli złożyłem, a czasami się zastanawiam, która część w którym miejscu powinna być. No ale to jak dla doświadczonych nie jest problem, dla mniej doświadczonych, no cóż, no to się nabiera doświadczenia, bym tak powiedział. W każdym razie fajnie by to pomogło. Także proszę Przemek, uwzględnij moją prośbę i to też mi ułatwia, a myślę, że innym też składającym pomoże. Ok, to start. Ale to jest maszyna.
Nie wiem, czy to widać, bo akurat tak. No i mówiłem o przeciążeniach, no te samoloty podlegają dużym przeciążeniom, więc zresztą no nie same, to przecież to my sterujemy, nie tylko piloci, ale podlegają przeciążeniom. Na pewno ten niemałym w tym momencie i no okej, dobra, nie będę was zamęczał. Pokażę na pewno lądowanie, bo ja też lubię, jak ktoś tam lata, to dwa momenty. Jak wychodzi start, no i jak tam klientowi poszło lądowanie, czy wszystko w porządku. Także jeszcze na pewno lądowanko zobaczycie. Ja tu się chwilę porelaksuję. Pogoda taka niesprzyjająca, trochę kropi, ale powiem tak, no według mnie to za bardzo ten kropiący deszcz tym samolotom to tak nie szkodzi. Nie ma większych problemów z tym. Zwłaszcza jak jeszcze jest pomalowany. Chociaż akurat Jastrząb nie należy do tych pomalowanych. Także nie ma z tym jakichś większych problemów. A sama elektronika akurat w wypadku Jastrzębia u mnie jest bardzo dobrze osłonięta, więc cóż, nic mu nie będzie. To do lądowania. Kurczę, chyba grzmi. Ale nie, to samolot leci. Ok, to teraz kawałek dla tych, co wolą wolniej. Było szybko, a teraz jest wolno. No i patrzcie, wolniutko, spokojnie, nie walczy, nie ma żadnych problemów, po prostu sobie leci. No, chmury takie na deszcz się mają. Początkujący może jeszcze tego nie wiedzą, a starzy modelarze tak, w zależności jaki zastosujemy silnik, jakie KV i do tego dobierzemy śmigło, to też ma to wpływ na prędkość. Ten samolot jako płatowiec może latać wolno, więc słuchajcie, no, tutaj jest silnik 1300 kV, 10-calowe śmigło. No to dajmy mu 1100 czy nawet 1000 i nie 10, a 11-calowe, chociaż będzie to wydaje mi się trochę duże, jak na nie. A z drugiej strony nie, no nie będzie duże. 11-calowe śmigło, czy jak ktoś woli, to nawet niech zaryzykuje, zejdzie do 1000 lub nawet nieco niżej, ale nie za mocno. Oczywiście wszystko mówimy przy 3S-ie. I założy nawet większe śmigło, czy 11 trójłopatową, no to wtedy się okaże, że on będzie powoli latał na tych małych obrotach. Ja mam ustawiony samolot, większość samolotów mam ustawione tak, że na połowie gazu one po prostu utrzymują ten lot poziomy, nie trzeba trymować. Jak tutaj obniżę prędkość, to no wtedy ma tendencję do schodzenia. No tak jest ustawione, tak jest zrobione. Każdy zresztą ustawia pod siebie. Nadmiernej akrobacji nie będę robił, bo taka widoczność dzisiaj nie do końca dobra. A lubię ten samolot, naprawdę lubię go. No i na razie chyba nic z tego nie zmieni. O, no coś go Znaczy już zmniejszyła się prędkość i... No ale wyszedł. Widzieliście, że takie było, nie wiem czy będzie to widoczne na filmie, było takie, miało chwilę takiego zawahania. Słońce wychodzi, słuchajcie, no kurczę, słońce wychodzi. Wiatru nie ma, słoneczko fajnie zaczyna świecić. Czyli co? Czyli to taki dobry znak, bym powiedział. Ja to zawsze mówię, że jak zaczynam latać, to tak jakbym wsiadał do tego kokpitu i tak leciał tym samolotem. Tylko tu na ziemi. Do czego na przykład nie mogę jeszcze przekonać niektórych moich kolegów,
jak to sterować. No ja sobie wyobrażam, że ja po prostu tam siedzę. I nie muszę się obracać, po prostu patrzę na maszynę i wiem, w którą stronę skręcić, jak wykonać manewr. Choć przyznaję, że czasami mi się też zdarzyły błędy i maszyna kończyła w trawie. I to różnie też dla niej się kończyło. No ale cóż, jak to niektórzy mówią, nie myli się ten, co nic nie robi. A poza tym to są też doświadczenia. O, bateria się kończy. No i o to mi chodziło, żeby bateryjkę wypompować. I co? I szybowanko. Silnik zero. I patrzcie. No, schodzi. No tak bym powiedział średnio, bo pewnie go już trochę koryguję. Wylądował. Kurczę, te krzaki tutaj nieduży. Mam nadzieję, że nie wyrządził szkód, ale go gwałtownie wyhamował. Obejrzymy. No ale nie ma uszkodzeń. No zobaczcie, no nie ma uszkodzeń. To jest też bardzo mocna konstrukcja. Zresztą on został wydrukowany jako taki trochę mocniejszy. Co cieszy, czyli co? Następne loty się odbędą. To już jest koniec na tą chwilę, na ten odcinek. Macie jakieś sprawy, pytania? Słuchajcie, nie zawsze mogę odpisać, nie zawsze mam dostęp do komputera, do internetu. No to tak czasami w życiu bywa, ale prędzej lub później odpiszę. Jeżeli zastanawiacie się nad jakimś modelem, może się okazać, że go już miałem, bo tutaj nawet na tych filmikach to też nie są pokazane wszystkie maszyny, którymi latałem. Niektórych już nie jestem w stanie pokazać, bo po prostu, jak to się mówi, skończyły żywot na tym świecie. To samoloty, no ale w każdym razie rozbiły się, mówiąc krótko, rozbiły się. Dziękuję za oglądanie i cześć, do następnego odcinka. Dobra, jeszcze takie. Ja mówię, że nie lubię latać szybkimi samolotami. No Jastrząb jakoś tego nie pokazuje. To zmieniam to. Ja nie lubię latać bardzo szybkimi samolotami. Jastrząb jest tylko szybki. Hej.